W 2017 Scott potwierdził, że FNAF ma tylko jeden retcon, czyli jedną zmianę fabularną. Historia którejś nowej gry przeczyła wszechnie ustalonym faktom, ale tylko jeden raz przed rokiem 2017. Później mogły oczywiście się pojawić inne zmiany, a dzisiaj skupmy się na tym pierwszym retconie. Wiemy o nim tyle. Został niezauważony, czyli jest nieistotny. Nie doprowadził do żadnych nieporozumień, nie utrudnia nam teorii. Nie musimy tego rozumieć, bo to jest nieaktualny wątek, który Scott usunął bądź zmienił. Nie wpłynie na nasze życie, nie rozwiąże fabuły, nie pomoże nam lepiej rozumieć fabuły, ale to wciąż fajna ciekawostka do zastanowienia się. Jak myślicie, co zostało zretkonowane? Co fandom myśli na temat retconu? Niestety, wiele osób wciąż doszukuje się teorii snu, w której cała fabuła przyśniła się chłopcu z FNAF 4. Ludzie uważają, że Scott chciał tej historii, ale się z niej wycofał ze strachu przed fanami. Ale nie o tym mówi w tym poście. Jeśli poprawnie rozwiązaliśmy FNAF 4, a potem Scott zmienił fabułę, to nie jest żaden nieistotny, niezauważony retcon. Post tłumaczy, że Scott dba o fabułę i nie wprowadza żadnych drastycznych zmian. Gdyby o teorię snu chodziło, to ten post musiałby wyłącznie o teorii snu mówić. Ta teoria nigdy nie była poprawna. A tak w ogóle to nie ma żadnego powodu zakładać, że Scott boi się fanów na tyle, żeby zmieniać fabułę. Fani nie lubią sci-fi we FNAF, więc jak myślicie, kiedy się z tego wycofa? Nie wycofa się. Gdyby bał się fanów, to już dawno by to zrobił. Nowe media aktywnie pokazują nam eksperyment. Scott opowiada historię, którą chce opowiedzieć. I tyle. Retcon na pewno powstał tylko dlatego, że fakty przeszkodziły Scottowi w napisaniu następnej gry. Miał jakiś pomysł, ale poprzednia gra mu w tym przeszkadzała. A że fandom jeszcze tego tematu nie widział, nie dyskutował, to Scott mógł ten wątek po prostu usunąć, zmienić. Zrobił retcon. Lepsza i ciekawsza teoria to na przykład strój użyty do zabójstw. Uważano, że to Golden Freddy. Dlaczego jest nieruchomy? Bo to strój. Kiedy ktoś użył żółtego stroju we FNAF 2, to Golden Freddy budzi się. Jest wiele powodów, fajnie to narracyjnie wygląda, żeby to Freddy był twarzą seryjnego mordercy. Ale FNAF 3 to wszystko wyrzuciły do kosza. Strój zabójcy to teraz Spring Bonnie, o którym wcześniej nigdy nie słyszeliśmy. Może to jest ten retcon. Może Scott chciał, żeby strój mordercy był nawiedzony, ale potem zmienił zdanie i chciał zatrzasnąć go w tym stroju. Żeby to uprościć, żeby to zmienić, wymyślił nowego animatronika. Zrobił retcon. To byłby bardzo ciekawy retcon, bo powstał Spring Bonnie, a więc powstał cały duet Złotego Misia i Królika. Gdyby nie to Fredbear's wyglądałby zupełnie inaczej. Nie mielibyśmy tego duetu. To duża informacja. No, oczywiście jeśli prawdziwa. Nie da się tego udowodnić, ponieważ retcon nie jest zagadką do rozwiązania. Nie ma tutaj prostawionych wskazówek. Mam tylko domysły. Ale to akurat są bardzo fajne domysły. Strój zabójcy to jest mój drugi ulubiony pomysł na retcon. Jest na czym się oprzeć, ma fajne znaczenie i ma fajną, oryginalną historię przed tym retconem. Mogło o to chodzić. Ale mój pierwszy ulubiony pomysł na retcon to jest los zabójcy. Już kiedyś o tym mówiłem. Uważam, że morderca miał zostać złapany. Gazeta mówiła prawdę, trafił do więzienia i miało go w tej historii w ogóle nie być. Dzisiaj można to sobie tłumaczyć tak, że policja niczego nie udowodniła i tak dalej. Takie jest teraz oficjalne wyjaśnienie, ale FNAF 1 sam w sobie nic takiego nie mówi. Jeszcze nie mamy minigierek z purpurowym, nie ma żadnego powodu, żeby tym gazetom nie wierzyć. Druga gra jeszcze nie była w planach, a mordercy w tej historii, w tym FNAF 1 nie ma. Jaką historię Scott opowiadał w pierwszej grze? Wściekłe duchy czekają na swojego zabójcę. Atakują każdego stróża, bo wierzą, że to nie jest zabójcą. Że ta zemsta coś im da. Ale to spotkanie nigdy się nie wydarzy, bo zabójcy już nie ma. Równie dobrze może już nie żyć. Ofiary nigdy go nie znajdą. Nigdy nie powróci. Roboty będą cierpiały i będą sprawiać cierpienie innym, dopóki są w stanie się ruszać. Tak rozumiem historię FNAF 1. To coś znacznie innego niż mamy teraz. FNAF 1 dzieje się w żałosnej, umierającej restauracji. Freddy zamyka się pod koniec roku, a my mamy już listopad. Mike jest jednym z ostatnich stróży, a pizzeria zaraz zniknie na zawsze. Historia kończy się słowami prezesa firmy. Te postacie będą żyły. W sercach dzieci te postacie pozostaną żywe. No, nie o tym mówił, ale ma całkowitą rację. Te postacie będą żyły. Zamknięte, opuszczone, bez żadnych nadziei na szczęśliwe zakończenie. To zdanie to jest bardzo chamski, czarny humor ze strony Scotta. Ale zaraz potem dostaliśmy FNAF 2 i nagle okazuje się, że złoczyńca jest na wolności. Wciąż krąży dookoła pizzerii Freddy's, wciąż zabija, ofiary wciąż mają szansę się z nim spotkać. Zemsta wciąż ma szansę się odbyć. To nie jest zwykła nowa informacja, bo zupełnie zmienia znaczenie pierwszej gry. To byłby jak najbardziej retcon. Nieistotny i niezauważalny retcon, bo nie dyskutowaliśmy nic takiego w 2014. To wyjaśnienie jest spójne z opisem i to może być ten retcon.
A powiem więcej. Uważam, że adaptacje FNAF 1 też to trochę sugerują. Ostatnio dostaliśmy film 5 koszmarnych nocy, a mamy też książkową adaptację pierwszej gry, Srebrne oczy. Uważam, że te wersje historii pokazują, jak dzisiaj Scott patrzy na fabułę FNAF 1. Ja sam nazywam to ostateczna wersja FNAF 1. Gdyby Scott dzisiaj zremakeował pierwszą grę, to wydaje mi się, że właśnie tak by wyglądała. Taka moja teoria. Adaptacje mocno upraszczają chronologię. Miało miejsce zabójstwo i Freddy zostało natychmiast zamknięte. Na dobre. Nie ma wątku Fazbear Entertainment. Budynek jest opuszczony, zapomniany, ale morderca wciąż tu jest. Używa fałszywego imienia i pracuje tam, gdzie może łatwo kontrolować Freddys. Ofiary tym razem nie szukają zemsty. Są skołowane, zagubione. Myślę, że mogą być tutaj szczęśliwe. Atakują każdego, kto chce zburzyć ich wspaniały świat. Obie historie kończą się wydarzeniami z Follow Me, śmiercią zabójcy. Tak wygląda ostateczny FNAF 1. Scott już 2 razy przedstawił historię pierwszej gry w dokładnie taki sposób. Dzisiaj raczej wszyscy się zgodzą, że William Afton ma niezdrową obsesję na punkcie Freddys i ofiar w tej pizzerii. Wiem, że on zawsze powraca. No więc czemu go nie ma we FNAF 1? Żeby seria była spójna, to tutaj też powinien być, a go nie ma. Scott później stworzył minigierkę Follow Me, żeby ten problem naprawić. Widzimy, że nawet tutaj był morderca. Ale we FNAF 1 nie było to pokazane, bo wtedy historia wyglądała inaczej. Tak według mnie wygląda sytuacja retconu. Ale jak już mówiłem, to nie jest zagadka. Scott nam niczego nie zostawił do analizowania. Żeby odnaleźć retcon, musielibyśmy przechytrzyć Scotta, zrozumieć jego punkt widzenia. To nie jest normalna FNAF teoria, więc odpowiedzi możemy nigdy nie poznać. Możliwe, że retcon nie jest niczym ciekawym. Wtedy na pewno go nie rozwiążę, bo ja szukam fajnych odpowiedzi. Moja odpowiedź bardzo mi się podoba. Retconem jest los mordercy. Miał go w fabule nie być za dużo, ale potem powstała postać, która zawsze powraca i Scott poważnie zmienił historię FNAF 1. Tak uważam. Ale fanom ten jeden retcon nie wystarczy. Wiele osób ma niskie zdanie o tej serii, więc doszukuje się masy innych retconów zaraz później. O tym też chcę trochę porozmawiać. Jak wynika ze słów autora, Scott starannie te gry tworzy. Jeśli w 2017 mówi, że szanuje tą serię, to w 2018 wciąż będzie chciał dla niej jak najlepiej. Nic się nie zmieniło, nie ma powodu doszukiwać się tutaj żadnych durnych konspiracji. Oczywiście Scott popełnia błędy. FNAF nie jest doskonały, jest masa uzasadnionej krytyki wobec tej serii. Ale nie wrzucajcie bezmyślnie słowem retcon na każdy problem, jaki z tą serią macie. Są inne powody tych problemów. Scott robi świetną fabułę, ale ma wyraźne problemy z pisaniem zagadek. Są chamskie twisty, są pomyłki, są problemy w komunikacji, ale pomimo tego wszystkiego możemy być pewni, że Scott chce zrobić dobrą grę z fajną historią. Nie zawsze mu się to uda, ale nigdy nie wynika to z retconów. Na koniec chcę coś sprostować. Różni ludzie różnie rozumieją słowo retcon. No, tak być nie powinno, ale tak jest. Dobrze o tym wiedzieć. Uważam, że dla Scotta retcon to jest zmiana już ustalonej narracji, ale w ogólnym znaczeniu retcon oznacza zmianę przeszłości. Więc jeżeli nagle dowiadujemy się, że Mike Schmidt to Mike Afton, syn zabójcy, to jest retcon. Marionetka opiekunka ofiar, czy marionetka córka właściciela to też w pewnym sensie retcon. No i nic z tym dziwnego. Zazwyczaj historie rozwijają się w przyszłość, dlatego zmienianie przeszłości jest nienaturalne. Ale FNAF rozrasta się w obie strony, skąd musiałby bardzo się ograniczać, żeby retconów unikać. Nawet FNAF 2 byłoby w takiej sytuacji niemożliwe do zrobienia. Scott musiałby zrobić sequel. Ale definicja retconu nie jest taka ważna. Ważne jest to, że to nie są niedbałe zmiany. Scott powiedział, starannie przygotowuje każdą następną grę. To jest główna myśl całego posta, a definicja retconu to dodatek. Nieważne. Mamy powody ufać w to, że seria cały czas będzie miała logiczny sens. No i ode mnie na dzisiaj to tyle. Opowiedziałem wam, czym jest według mnie ten jeden retcon, o którym Scott mówił. Według mnie to los zabójcy. Miał trafić do więzienia, miało go w ogóle w tej historii nie być. Moim drugim typem jest strój mordercy, że miał to być Golden Freddy oryginalnie, ale znacznie bardziej wolę tę pierwszą opcję. Ostatni miesiąc mi nie było, dużo się działo w tle, ale dzisiaj wracam do robienia filmów. Bardzo ważny materiał już niedługo. Póki co zapraszam was do moich innych filmów. Ostatnio omawiałem symboliczne zakończenie Help Wanted 2 i to dosyć ważny filmik. To zakończenie wątku Pizzaplexa. Zapraszam was też do filmu o nadchodzącej nowej grze FNAF Into the Pit. Przed nami 10. rocznica serii i Scott dużo na tą okazję planuje.